Cześć, witajcie. Ja dogrywam wstęp z przyszłości. Mam też nagrane wcześniej, jak to otwierałem. To jest Switch Linksys LGS 318P Gigabit router PoE. Nie włącza się, zero reakcji na zasilanie. To już pokazywałem. On był na budowie. Pracował podczas remontu budynku. No i po otwarciu tam się okazało, że jest totalnie brudny. Ja wam puszczę, albo już wam wcześniej puściłem tą wstawkę. Wcześniej naprawiałem router. No i tu jest zasilacz. I w tym filmie się weźmiemy za ten zasilacz. Pokażę, jak diagnozować tego typu tematy. To jest standardowy zasilacz w takiej obudowie przemysłowej. Zaraz wam pokażę drugi tego typu zasilacz. No tutaj jest troszeczkę mniejszy, ale też tego typu zasilacz to są chyba zasilacze w standardzie albo ISO, albo jakaś NEMA. W sumie nawet nie wiem. Czekajcie chwilę, pokażę wam jeszcze trzeci tego typu zasilacz, no bo one są po prostu często spotykane. No i zobaczcie, tutaj kolejny taki radiatorowy. Ten sam ma rozstaw nawet, bo one są, no mają jakiś tam standard wymiarów. Mają też standard podłączenia. 230 zawsze jest chyba praktycznie na takim typu złączu. Wyjście może być na złączach albo tu jak po prostu jest polutowane, już dedykowane na końcówkach jakiś tam. No i pokażę wam, jak do takich zasilaczy zawsze podchodzić, jak je diagnozować. O, ten też widzicie, ma takie złącze standardowe na 230. Jak ktoś z was wie, jaki to jest standard tych zasilaczy, może napisać. Tego zasilacza tutaj mamy naklejkę na kondensatorze Power One i mamy model. Mamy też napięcia, jakie on produkuje. Tu mamy rozpisane na wyjściu pin pierwszy minus 12, GND plus 5 i plus 12, czyli on daje symetryczne. Ten zasilacz tutaj, czy on jest opisany? Tu mamy naklejkę i mamy wyjścia plus 54 V 2,5 ampera i 12 V 1,25. No i tutaj mamy jego numer, nazwę. Także te nazwy są zwykle na jakąś naklejce właśnie albo na kondensatorze 400V, albo na samej obudowie, tak jak tutaj. I tutaj też widzimy, mamy 12, 12, 12, mamy też 5V i 15 amperów i kilka linii 12V, 9, 2, 2 ampery i 2 ampery, nie? Także tak to wygląda. No więc będzie karteczka, będzie rysowania schematów, będzie te teorii, będą pomiary. Odpalimy sobie też mikroskop. Także zapraszam was na oglądanie. Widzimy się za moment. A tu przed chwilą naprawiłem router, a jeszcze dostałem switcha od kolegi. Linksys, całkiem fajny, duży. Ja go otwieram. On pracował na budowie. Czy to widzicie? Wszystko jest białe. Wszystko się sypie z tego. Po prostu syf jak cholera. Także to jest router tynkarza. Patrzcie, jaki piękny. Amerykański. O. Nie reaguje na zasilanie. No nie dziwię się, powinien tutaj dostał zwarcia jakiegoś. Tu mamy moduł zasilacza i jak napięcia będą prawidłowe, no to wtedy to nam ruszy ten switch. Tylko jest tak zasyfiały, to ja się aż boję tutaj w ogóle zaglądać. To jest taki syf, że nie chce mi się tego robić. No ale może zobaczymy. No nic, taka ciekawostka. Dobra, mam tu tego switcha. Odkurzyłem go już trochę. I tak tu jest pełno syfu. Faktycznie jest zero reakcji na zasilanie. Tu mam watomierz. Jak wkładam, więc pewnie bezpiecznik poszedł fazowy. No więc tutaj wydobędę zasilacz i zobaczymy, co dalej. Powiem wam, takiego zasilacza to jeszcze nie miałem, nawet z piekarni. Widzicie, jaki to jest syf? Ja odkurzaczem na wizji to zrobię. Mam w ogóle ręce nawet, jakbym na budowie robił. Już takie palce suche, skóra pęka. Bo ten gips zawsze wyciąga wilgoć, nie? Tak skóra pęka od tego. Partnerem kanału jest PCBWay. W tym miesiącu wracamy do promowania usług druku 3D i obróbki CNC. Dlatego przypominam wam o darmowej akcji Projekty z widzami, w której wystarczy, że zgłosicie się do mnie z projektem elementu do wykonania, a wszystko to za darmo do kwoty $100 łącznie z wysyłką. Jedynie musimy pokazać na filmie, do czego służy wykonany przez nas przedmiot. Może być to zarówno gadżet rozwiązujący jakiś problem,
czy na przykład nietypowa lub wzmocniona część zamienna, albo po prostu cokolwiek służące czemukolwiek. Projekt nawet nie musi być wasz, możemy wykorzystać gotowca z internetu, podając jego źródło. Ja tak na przykład wykonałem obudowę 3D do Ridena, przycisk hamulca ręcznego do Siriona, czy podstawki na groty JBC. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu mailowego, szczegóły w opisie filmu. Dzięki za oglądanie. No dobra, to były wstawki teraz nagrane poprzednio, on jest odkurzony, wyjęty, tu jeszcze w międzyczasie też znalazłem takie małe zasilacze, jeszcze mniejsze niż nawet ten, to też jest standardowy rozmiar, standardowe złącze na 230 i naklejka, tu jest 12V 3,8A, Minuel, bardzo dobra firma, mogę polecić, także tutaj też coś było robione, naprawiane po zwarciach, no także tak, dobra, zasilacze przemysłowe. Zaczynamy teorię. No dobra, słuchajcie, to teraz tak. Jeszcze gwoli przypomnienia, jeśli chodzi o naprawę takich tematów, miałem kiedyś film Darmowe szkolenie z naprawy przetwornic impulsowych. Tam przez pierwsze pół godziny diagnozowałem CITECa 10, potem pokazywałem, jak go naprawić. Potem powtórzyłem też kolejny film, pełna diagnostyka CITECa 10, jak działają zasilacze impulsowe, czy tam jak działają przetwornice, coś takiego. Miałem też kiedyś bardzo fajny film, naprawa zasilacza do telewizora, tam też dużo tłumaczyłem o budowie i topologii. Miałem też film naprawa sprawnej ładowarki do laptopa, także jeśli Was interesują takie tematy, warto obejrzeć. Jeśli w ogóle Was interesują takie tematy elektroniczne, no to zdecydowanie cały mój kanał i playlista elektroniczne, naprawy elektroniczne, albo w ogóle wszystkie filmy Rzeźbiarz, polecam przejrzeć. Jeszcze z takich ogłoszeń parafialnych przypominam Wam o liście mailingowej. Możecie się zapisywać, jeśli bylibyście chętni na jakieś kursy ze mną. Wszystkie szczegóły poniżej. Teraz mamy plan zrobić przedsprzedaż kursu Automotive, ale jeśli to nie wypali, no to najwyżej z listy mailingowej może zrobimy sobie inne szkolenia elektroniczne. Dlatego bardzo ważne teraz, jeśli macie pomysł na szkolenie, bo byście coś chcieli wiedzieć, napiszcie do mnie maila z sugestią, jakie szkolenie mógłbym zrobić. Musicie trochę jakby odnaleźć maila, napisać maila, więc to dla tych najbardziej zmotywowanych widzów. Jeśli jakieś konsultacje, nie wiem, korepetycje, też takie rzeczy planuję wprowadzić, także też piszcie w komentarzach czy na maila, co o tym sądzicie. No i co? Jeśli macie cokolwiek, jakiś biznes do mnie, no to wiadomo, piszcie do mnie maila, bo to jest najbardziej zorganizowany sposób komunikacji ze mną. A teraz przechodzimy do dalszej części filmu. No dobrze. Jak działa każdy zasilacz sieciowy? No, skoro mamy 230 napięcie przemienne, sobie tak to narysujemy, mamy dwa przewody, fazowy L i neutralny. No, coś musimy z tym zrobić. Więc zawsze na początku każdego urządzenia jest bezpiecznik, fuse, jakiś tam bezpiecznik. No i standardowym takim jakby schematem każdego zasilacza mamy mostek prostowniczy, mostek Gretza albo 4 pojedyncze diody, które są połączone właśnie w mostek Gretza. I to nam produkuje napięcie dodatnie i ujemne, czyli masa. Masa to jest po prostu punkt odniesienia, nie? Tutaj mamy najczęściej jakiś kondensator na 400 V, na 450 czasami voltów i on nam napięcie wygładzone, znaczy on nam wygładza napięcie, on je filtruje, no żebyśmy mogli coś dalej z tym napięciem robić. I topologia najbardziej popularna, w sumie jakakolwiek uniwersalna jest taka, że do tego napięcia dodatniego, tych 325 V, 350, jest podłączone uzwojenie jakiegoś transformatora impulsowego poprzez tranzystor MOSFET. Ciekawostka, tranzystor MOSFET nie ma 3 wyprowadzeń, tylko ma 4 wyprowadzenia, ale te dwa są połączone wewnętrznie po to, że na zewnątrz tranzystora mamy 3 wyprowadzenia. Jak wiedzieliście o tym, możecie napisać, jak nie wiedzieliście, to też możecie napisać komentarz. No i to jest tranzystor MOSFET typu N. On razem z jakimś tam rezystorem pomiarowym o bardzo małej wartości działa tak, że jest sterowany jakimś układem scalonym najczęściej albo układem kombinacyjnym, na przykład na tranzystorach, które działają w trybie na przykład multiwibratora asynchronicznego.
Wiem, bardzo często ludzie kochają tą nazwę. I teraz on jest sterowany albo bezpośrednio z tego układu poprzez jakiś tam rezystor, jakieś tam wartości, na przykład 10 ohmów, żeby ograniczyć prąd bramki, albo tutaj zamiast tego rezystora można dać driver, który będzie nam ten tranzystor sterował. Czasami tranzystory są dwa, jeden na górze, drugi na dole, pomiędzy jakby uzwojeniem, w zależności od topologii. Najprostsza topologia flyback to jest rdzeń ze szczeliną powietrzną, czyli to nie jest taki typowy transformator, tylko tak naprawdę to są dwa dławiki nawinięte na jeden rdzeń i przekazywanie energii następuje jakby w chwili czasu, albo jeśli rdzeń jest ciągły, no to już nie jest topologia flyback, tylko tam są różne inne, w to nie będziemy dzisiaj wchodzić. Tu najczęściej przy tego typu mocach spotykamy topologię flyback. I co tutaj nam się mogło wydarzyć? Zawsze najważniejszym przy tego typu pomiarach jest sprawdzenie bezpiecznika, bo albo nam nie działa dany zasilacz, bo nie ma bezpiecznika, nie ma strony pierwotnej. Mamy stronę pierwotną, czyli zasilana, primary, i secondary, czyli druga strona wtórna. To jest strona, na której tą energię odbieramy i ją prostujemy na przykład za pomocą diody prostowniczej, albo może być też MOSFET sterowany synchronicznie, jak w CITEC-ach 10. No ale jakby to pomijamy. Ja jak najbardziej chcę uprościć temat. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Wyłożyłem bardzo dużo wiedzy w bardzo krótkim czasie. Teraz sobie przejdziemy do praktyki jakby to powiedzieć, na przykładzie obu tych zasilaczy. Czy powinienem odpalić mikroskop? Zapewne powinienem. Dobra, to dajcie mi chwilę. Widzimy się pod mikroskopem. Dobra, zanim jeszcze mikroskop, no to może sobie w praktyce przeanalizujemy ten układ. Mamy wejście, mamy bezpiecznik, czyli już namierzyliśmy w tej konstrukcji nasz bezpiecznik. To wszystko idzie nam w tą stronę. Jak widzimy, tu jest bardzo dużo rozbudowanych tematów. Są oznaczenia, które nam też pomagają. Mamy plus, minus i właśnie odnaleźliśmy nasz scalony mostek prostowniczy. No tutaj po prostu trzeba wiedzieć, jak wyglądają elementy. No, to też moglibyśmy rozkminiać, ale to pominiemy. I zobaczcie, że od wejścia do mostka tu jest cały tor jeszcze różnych elementów. Tak samo tutaj mamy nasze wejście, mamy bezpiecznik, akurat w tej wersji szklany. Też mamy tutaj różne elementy. To sobie idzie. Tutaj mamy jeszcze, jak zobaczycie, NTCEC i mostek prostowniczy jest na 4 diodach. Widzimy 4 diody połączone w specyficzny sposób. To jest nasz mostek prostowniczy i za nim mamy nasz kondensator 400 V. I tak samo tutaj, jak już mamy te grube linie zasilające, widzicie, to jest nasz minus, plus pewnie gdzieś nam tutaj przechodzi na tą stronę i mamy narysowany nasz kondensator 400V. To jest główna linia zasilania po mostku prostowniczym, to właśnie jest nasz ten kolega, nie? Musimy sobie też znaleźć jakiegoś właśnie MOSFETA. Bardzo możliwe, że ten MOSFET, który po prostu przełącza nam, to jest któryś z tych elementów na radiatorze. Tutaj nie ma najmniejszego problemu, bo po stronie pierwotnej jest tylko jeden radiator, jeden element na radiatorze, więc zapewne to jest nasz główny MOSFET przełączający. Mamy ładnie odseparowane płytkę, że te napięcia się nie spotykają. Zobaczcie, tutaj w tym regionie, tutaj po prostu na połowie transformatora, tu jest też taką białą linią narysowana strefa. Czasami jest napisane hot, cold. Hot strefa to jest strefa fazowa, cold to jest właśnie zimne napięcie, czyli bezpieczne, jakby wtórne, znaczy nie jest bezpieczne, ale jest wtórne. Nie ma połączenia galwanicznego z siecią zasilającą, nie? Galwaniczne, czyli metaliczne, bo te obydwa obwody nie są sprzężone galwanicznie, czyli po metalu nie ma żadnego przejścia. Jedyne przejście, jakie jest, to strumieniem magnetycznym przez rdzeń naszego transformatora, tudzież transformatora impulsowego ze szczeliną powietrzną, czyli podwójnego dławika sprzężonego. No, także tyle z teorii. Kiedyś mnie jeden widz właśnie, lekko mówiąc, opieprzył, że powiedziałem transformator we flybacku. To jest transformator impulsowy, ale tak naprawdę to jest cewka podwójna. Odsyłam na Wikipedię. No dobra, to teraz tak. Skoro już wiemy, że tu jest dużo tych elementów, to ja Wam na szybko rozrysuję teorię. Jak mamy tą naszą fazę L, to dajemy fuse, bezpiecznik. Często za bezpiecznikiem jest jakiś tam termistor, pozystor, NTC.
Czyli przy podłączeniu on ma kilka ohmów, nie 20, a jak podłączymy już zacznie płynąć prąd, on się nagrzewa, jego rezystancja spada. To jest właśnie po to, żeby ten prąd udarowy, który napływa do kondensatora, no nie wywalił nam bezpiecznika, nie? Takie zabezpieczenia. Potem mamy często dławik sprzężony, czyli dławik z jednym rdzeniem, na które są dwa uzwojenia nawinięte i na jednym jest faza, na drugim jest neutral, nie? I przed tym dławikiem jest kondensator typu X, czyli międzyfazowy X. On jest podłączony bezpośrednio między fazą a neutralnym. To są specjalnej klasy kondensatory X1, X2. Tutaj mamy kondensatory typu Y, te niebieskie małe to są kondensatory bezpieczeństwa. No ale tutaj taki typowy filtr wejściowy. I filtr tak naprawdę oprócz zabezpieczania urządzenia przed zakłóceniami idącymi z sieci do urządzenia, on też zabezpiecza sieć przed zakłóceniami wychodzącymi z urządzenia. Więc filtr jakby filtruje obydwie strony, oddziela od siebie, nie? Za filtrem mamy kolejny dławik sprzężony. To znaczy, że to jest rdzeń, wspólny rdzeń, nie? Ja to mógłbym trochę inaczej rysować, bliżej siebie te uzwojenia, żeby było widać, że tu jest kolejny dławik. To jest ten element, nie? Tak. Tu jest jeszcze uziemienie i zarówno faza, jak i neutralny bodajże jest filtrowany do uziemienia kondensatorem typu Y i kondensator, tak mamy LN. Jeszcze mamy uziemienie, czyli Earth Potential, nie? Czyli to jest po prostu przewód ochronny w instalacji trzyżyłowej i właśnie kondensatorem typu Y za kolejnymi tymi filtrami. Ja bym narysował może tak. Kondensatory typu Y często są w środku zbudowane w podwójny sposób, że gdy pójdą na zwarcie, znaczy bardzo ciężko, żeby poszły na zwarcie, bo chodzi o to, żeby nie było potencjału fazowego, jeśli dostanie zwarcie, żeby nie był na budowie, to one są często tak jakby w podwójny sposób rysowane na schemacie. Jeden jest do neutralnego, jeden jest do fazy. One mają też tak jakby nam odszumić, że tak powiem, obydwie te linie zasilające fazową i neutralną. Czy o czymś jeszcze tutaj zapomniałem? Tutaj jest jeszcze na wejściu, tutaj za bezpiecznikiem jest warystor. W sumie zapomniałem symbolu warystora. Warystor ma bardzo dużą rezystancję, chyba że napięcie wzrośnie nam do jakichś tam, nie wiem, 275 V albo 300 V AC i wtedy on zwiera i ma pociągnąć za sobą bezpiecznik i zabezpieczyć urządzenie przed zbyt dużym napięciem sieciowym, nie? Więc mamy warystor, mamy NTCK tutaj, więc ten układ jest troszeczkę bardziej rozbudowany, ale w teorii uproszczony układ jest taki, nie? Bo wiadomo, elektronikę możemy komplikować w nieskończony sposób. Na wejściu zamiast 5 elementów może być tych elementów 5000. No dobra, ale lećmy dalej. Mamy namierzony bezpiecznik, mamy namierzony nasz mostek, więc możemy dokonać wstępnych pomiarów. Wreszcie, jak już się tyle nagadałem. I też fajnie, bo tu mamy symbole. Widzicie, ten symbol to jest symbol bezpiecznika, więc wiem po prostu, gdzie mierzyć. Zmierzmy sobie, dotykam sondy 000, jeśli bezpiecznik będzie cały, będzie 000. Nie, więc wiemy, że jest spalony. Czyli gdzieś tu może być zwarcie. Dlatego idę na nasz kondensator i w sposób odwrotny na kondensatorze, czyli czarna sonda do plusa, czerwona do minusa. Odnajdźmy sobie kondensator, pasek po lewej stronie, czyli masa, czyli czerwona sonda musi być po tej stronie. I zmierzmy sobie, czy jest zwarcie na głównej linii zasilania. 0,4. No, totalnego zwarcia nie ma na głównej linii zasilania. Więc musimy pomyśleć, aczkolwiek te 0,4 to jest trochę nisko. Nie jest takie totalne 0,0, więc może być tak, że jeśli to jest zwarte, a nasz rezystor jest przerwany, no to te zwarcie nam na 0 nie wyjdzie, więc te 0,4 może gdzieś nam się tutaj podziało, nie? Znajdźmy sobie jakiś rezystor. Tu jest dość duży. Czy tu jest gdzieś dość duży rezystor? Nie wiem, nie widzę. No ale zmierzmy sobie na przypał na każdym z tych tranzystorów tutaj spotkanych. Ten tranzystor jest OK. Tu jest jakaś dioda, tu jest jakiś tranzystor. O, widzicie? Na tym tranzystorze MOSFET, pomiędzy nim mamy 000, czyli już mam wstępnie namierzone zwarcie na tranzystorze Q1 tutaj. Musiałbym rozkminić, skąd on dokąd idzie. Obok niego jest dioda. Jest to ładnie narysowane D1. Zmierzmy sobie tą diodę.
0,4. Więc to, co nam się mierzyło do masy, to może jest ta właśnie dioda 0,4. 0,441. Czyli tranzystor jest zwarty, a my mierzymy jeszcze diodę za tranzystorem. Czyli tutaj zastosowali chyba jeszcze za tranzystorem jest dioda prostownicza. Możliwe, że tak jest. Nie wiem. No dobra. Rozkminimy sobie ten zasilacz w takim razie. Mamy 230. Tu jest bezpiecznik. Tu już jest bez podpowiedzi. Mierzymy bez podpowiedzi. Bezpiecznik. Bezpiecznik jest 003. Dobrze. Czyli jest dobrze. Bezpiecznik nam jest sprawny. Sprawdźmy sobie w takim razie na kondensatorze. Na masę kondensatora czerwona sonda. Mierzymy wstecz, tak? 0,5 V. No, możliwe, że tak ma być. Ja teraz mierzę wstecz, nie? Czyli na plus czerwona i ta. To jest po to, że tak mierzymy jakby od strony masy, jeśli są jakieś przebicia, to nam łatwiej wyjdą, niż jak damy prawidłowo, bo jak damy prawidłowo, to ja zacznę tym napięciem dodatnim ładować ten kondensator. To też możemy sobie sprawdzić. Jak zacznę tak robić, no to szło do 3 V i wyżej, czyli nie ma totalnego zwarcia. Tak samo tutaj możemy sobie sprawdzić w prawidłowy sposób, czy mi to wzrośnie. Tak, też idzie na 3 V i rośnie. No więc już mamy wstępnie jakieś tam zwarcie namierzone. Musimy wydedukować, co ten element robi, dlaczego mógł się spalić, jaką pełni funkcję w tym obwodzie, w tym układzie. No i może uda nam się w takim razie to naprawić, ten zasilacz. Także dobra. Jak chcecie, to Wam jeszcze mogę to pokazać wszystko pod mikroskopem, tylko w sumie nie wiem, czy jest taki duży sens, ale dobra, pokażę Wam, żebyście zobaczyli te oznaczenia na płycie i elementy. Dobra, nagrywa się na mikroskopie i telefonie, super. Ok, no to jesteśmy pod mikroskopem, teraz w większym przybliżeniu, jak namierzyć elementy. Mamy nasze AC, tu mam podpisane FS1, akurat to jest bezpiecznik, T315 A, czyli time lag zwłoczny i na nim też mamy tutaj oznaczenie T315 na 250 V, no i ten bezpiecznik nasz, jak mierzyliśmy, był spalony. Tutaj idąc troszeczkę obok mamy VDR, oznaczenie tego warystora. Tutaj niżej mamy TR1, czyli termiczny rezystor pierwszy i to jest nasz NTC. O oznaczeniu może się uda złapać. Tak. 10S 2R5M, tak mi się wydaje. Tutaj za nim ten żółty kondensator typu X2. Zobaczcie, tu mamy końcówkę przemienne napięcie, taka tylda X2 MPX 40 na 156 bla bla bla, kropka 47K 275 V AC jest w stanie wytrzymać, nasz podwójny dławik sprzężony, kolejny też kondensator typu X2, taki sam. Tu mamy kondensatory typu Y. Tak, widzimy. Tu mamy napisane, w jakiej on może pracować klasie. X1 400 V i Y1 250 V AC. Oznaczenie 332M, to jest jego pojemność, 33220. Mamy wszystkie certyfikaty, jakiś tam niemiecki, coś tam. To muszą być certyfikowane urządzenia bezpieczeństwa, to są. I one są, jak widzicie, podłączone do uziemienia, czyli potencjału Ziemi. Ten jeden kondensator i ten kondensator typu Y. Tutaj mamy nasz mostek prostowniczy zaznaczony, mamy plusa na mostku, minusa. Jak to odwrócę, to widać nasz mostek prostowniczy. Tam, gdzie jest ścięty róg, widzicie, ścięty narożnik to jest plus, tu też jest ładnie zaznaczony plus, tu jest minus, czyli możemy sobie pomierzyć też, możemy sobie zmierzyć wszystkie diody po kolei na mostku prostowniczym, czyli na minusa daję czerwony i lecę po kolei. Widzicie, mamy totalne zwarcie do zera na głównej linii zasilania. Teraz. Nie wiem, jak to wcześniej mierzyłem, że mi nie wyszło. 0,54. 0,54. I teraz jak pójdę w tą stronę, 0,54. 0,54. Czyli diody w mostku prostowniczym wyglądają raczej na git, a mamy totalne zwarcie do masy. Pomiędzy plusem a minusem. Nie powinno tak być.
w drugą stronę też i nam się nie ładuje żadna pojemność. Więc jak to nam wcześniej wyszło z tym kondensatorem, powiem Wam. Na kondensatorze jest 0,44. Więc coś tu może być jeszcze, że po drodze jeszcze coś tu... Co tu jest po drodze? Zobaczmy. Ten plus, ta ścieżka idzie nam jeszcze tutaj na kondensator, na C1. Zmierzymy go. Co tu jest na nim? Chyba nic. Jest zwarcie na nim, bo on idzie dokąd? On idzie bezpośrednio tutaj nam na masę, czyli dalej to nie jest na nim zwarcie, tylko na głównej linii zasilania. No, ten MOSFET, który znalazłem, gdzie on był? Q1 co przełącza? Q1 współpracuje z tym układem i to jest na schemacie ten nasz układ sterujący 1608B. Jak widać, on tu jest dosyć blisko. Gate, pierwsza nóżka tranzystora. Zobaczcie, najczęściej tranzystor, jak jest, ma GDS. Czyli jak odwrócę, gate, czyli bramka, sterowanie jest po prawej. I to by się zgadzało, bo tu na bramkę idzie nam rezystor 20 ohmów, 20 i 00, czyli rezystor 200 to jest 20 ohmów. Tu jest jakaś diodka też, która z niego zakłócenia ma filtrować przełączanie bramki. W szeregu jeszcze jest rezystor 4,7 ohma. No to ciekawe, że dali dwa rezystory. Chyba, że tu jest po prostu w układzie tego gasika. Chyba tak, chyba to bardziej robi funkcję gasika, a to bardziej ogranicza nam prąd napływu. Więc z tego scalaka jest sterowany ten tranzystor, czyli do telefonu teraz pokazuję. To jest scalak, który nam steruje tym tranzystorem, więc już mamy namierzone, czyli główny tranzystor kluczujący to jest i on nam się spalił. To idzie na jakiś zapewne rezystor pomiarowy. Akurat nie, to nie idzie nam na rezystor pomiarowy. Nie wiem, gdzie tu jest mierzony prąd. Tutaj mamy rezystor pomiarowy R100, czyli 0,1 ohma, równolegle połączone, czyli że są dwa takie same rezystory połączone równolegle, dają nam o połowę mniejszy wynik, czyli mamy tutaj nie 100 mA, tylko 50 mA wypadkowa. Tu jest jakiś, nie wiem, pół wata, może 1 W, może 1 W. Zawsze waty się zawsze dodają, nieważne czy łączymy rezystory szeregowo czy równolegle. No więc mamy tutaj powiedzmy 1 do 2 W rezystor właśnie mocy. Ja Wam to na schemacie narysuję. Pokazuję do telefonu. Tutaj są właśnie dwa równolegle połączone rezystory. No, więc mamy odnalezione nasze elementy w układzie. Ja teraz zmierzę, czy one są spalone, czy nie są spalone. 0,03, czyli bardzo niska rezystancja, czy tak ma być, bo one mają 50 mA. Ja tego dokładnie nie zmierzę, ale nasze rezystory nie są spalone, także spalił się raczej chyba tylko wyłącznie nasz tranzystor. I teraz jakie jest ryzyko? Pokazujesz to do telefonu. Gdy spali się nam tranzystor, to te plus 400 V nam się potrafi cofnąć na gate i spalić nam nasz układ sterujący. Czasem tak się niestety zdarza. No po prostu czasami te układy nie wytrzymają tego napięcia, tych 325-350 V napięcia stałego. Nie? A czasami jest tak, że przeżyje, bo jak ten prąd zaczyna płynąć i nie ma dokąd się zewrzeć, żeby ten prąd zwarciowy popłynął, no to on szuka drogi do masy przez właśnie nasz rezystor i układ scalony. Jeśli ten rezystor jest cały, niespalony, no to będzie dobrze. Raczej powinno być dobrze, z mojego doświadczenia. I teraz zobaczcie, to pod mikroskopem, tu jest też nasz rezystor 4,7, czy on przewodzi, tak, 0,53 V, także jeśli zmierzyć go w ohmach, to zapewne ma te 4,7 ohma jakoś, 47 ohmów, zobaczcie, to jest 4,7 R0, czyli pomyliłem się, 47 ohmów i on ma te 47 ohmów, także prąd zwarciowy raczej się nie cofnął, z tego powodu, że ten rezystor nie jest spalony. Ten nasz rezystor będzie miał 20 ohmów, tak, widzicie 19,9, czyli 20 ohmów. Ta diodka powinna być cała, chociaż ona jest przywarta właśnie równolegle tym rezystorem. Bo też można się jakby zamulić pomiarami. Zobaczcie, mi wychodzi 0,02. Ja wiem, że te 0,2 to jest około 20 ohmów.
I możemy pomyśleć, o nie, ta dioda jest zwarta, ale zobaczcie, równolegle do niej jest rezystor i nam prąd nie płynie przez diodę, tylko łatwiejszą drogą przez rezystor. Czyli pomiary w układzie potrafią nas zamulić trochę. I tu jest jeszcze przez 47 kg, jest zamknięty do masy. To ma nam zamykać naszą bramkę. Bo Wam teraz wytłumaczę, jak działa MOSFET, dla tych, którzy nie wiedzą, a dla tych, co wiedzą, szybkie, skondensowane przypomnienia. Dobra, kochani, wiecie co? Nie wiem, czy za szybko nie leciałem. Napiszcie mi w komentarzu za szybko, za wolno, bo po prostu chcę jak najszybciej, jak najwięcej teorii wyłożyć. Zwykle w tych filmach trochę się wstrzymuję jakby z tłumaczeniem, mówieniem, staram się to robić powoli dla początkujących. No tutaj poleciałem tak trochę bardziej dla średnio zaawansowanych. Także napiszcie za szybko, czy za wolno, czy chcecie więcej. No jak ktoś chce jakieś korepetycje, szkolenia, to zapraszam na maila. Pomyślimy, jak to uruchomić, jak to zrobić. Ale tak, tranzystor MOSFET, jak widzicie, ma izolowaną bramkę. To się nigdy nie dotyka, to ma się nie dotykać. Jak tu podajemy napięcie wyższe niż napięcie progowe otwarcia tranzystora, niż jest na masie, no to nam się robi kanał tutaj, się buduje pomiędzy jakby tymi tutaj drenem, dren, source, źródło elektronów i gate. Pomiędzy dronem a source'em wtedy nam się robi tak jakby kanał, czyli w cudzysłowie zwarcie i prąd płynie tędy, jak damy gate. Tylko jak zabierzemy z tego gate'a jakby nasz potencjał, to te małe pojemności tutaj, bo tu są takie jakby malutkie kondensatorki, nie? To trochę przypomina, gdzie to jest kondensator. I tych kondensatorków tutaj mamy tak jakby 3. I to jest pojemność bramki. Jak my to naładujemy tą pojemność i zabierzemy stąd sterowaniem, to tranzystor dalej będzie otwarty. Trzeba to jakoś zamknąć. I często po prostu gate'a się jakimś tam rezystorem, czy to 10 kg, czy w tym przypadku 47 kΩ do masy, że jak zabierzemy sterowanie, to pojemność bramki nam się od razu rozładuje do masy tym rezystorem, nie? A tu było 47 ohmów. No, więc tak to działa, więc ten rezystor sobie też namierzyliśmy. No i co, dajcie mi w takim razie wylutować z układu ten tranzystor. Zobaczymy, czy nasze zwarcie zniknie. No i może to będzie to i może uruchomimy nasz zasilacz. Także ja do Was wracam za chwilę. No i teraz tu był akurat farcik, że tak pod skosem udało się wykręcić tą śrubkę. Tylko trzeba uważać, że przy takim wykręcaniu, żeby tu nie ukruszyć na przykład transformatora, bo na przykład w CITEK-ach, dziesiątkach, jak się odkręca przy takim dławiku właśnie tranzystor, to ja i urwałem i też kiedyś kupiłem uszkodzony właśnie z urwanym, bo ktoś odkręcał, urywa się bardzo wkrętak napiera na dławik i urywa dławik na dole, nie? Więc sam coś takiego zrobiłem, więc też Wam radzę bardzo dużą ostrożność. Ja go odkręcam, żeby przy wylutowywaniu, żeby on się nie chłodził o radiator, wtedy łatwiej będzie go wylutować, trochę go odginam, od dołu mu podgrzeję wszystkie 3 nóżki, on sobie wypadnie albo go wyszarpię czymś. Tu mam od widza, dostałem w Warszawie, jak byłem z wizytą. Bardzo fajne kleszczyki, dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam anonimowo. No dobra, ja go wylutuję, koniec dygresji i zobaczymy sobie, czy to zwarcie nam zniknęło. No dobra, jesteśmy pod mikroskopem. Oznaczenie naszego tranzystora 6R190E6. Jaki to producent? Nie poznaję logo. No nieważne. Zmierzymy sobie. Gate. Pierwszy jest gate. Do drenu. O, jest zwarcie. Teraz dren source też jest zwarcie. I tu jest totalnie zwarty, czyli wszystkie jakby się połączyły te nóżki, więc napięcie mogło nam się cofać na różne części układu. A teraz tak. Pamiętacie, było zwarcie na plusie, minusie. Bardzo ładnie. Jest 1 V, tak jak powinno być. Czyli mamy teraz jedna dioda, mierzę jedną diodę w mostku prostowniczym, jedną diodę, a tak mierzę 2 diody co najmniej lub to, co jest podłączone do układu. No i w drugą stronę jedna dioda, czyli mostek prostowniczy jest sprawny. Tu możemy pomierzyć sobie zwarcia pomiędzy tym a tym. Nie ma. Możemy się też cofnąć jakby z naszego sterowania czerwoną sondą, cofam się tutaj i patrzymy,
na piny zasilania 0,6. Nie wiem, jak tu jest zasilany, którędy jest zasilany ten nasz układzik, ale zmierzymy sobie, czy on nie ma jakiegoś tutaj totalnie turbo zwarcia. Mógłbym szukać datasheeta, ale trochę mi się nie chce. Mógłbym wyśledzić po ścieżkach, skąd on jest zasilany, ale też mi się trochę nie chce. Na razie nie ma zwarcia. Dam też czarną sondę. Nie ma. 0,6 jest spoko. Wszystko powyżej jednego złącza krzemowego, czyli te 0,4-0,6 V to jest takie minimum, 2 coś i 1 V. Także wydaje mi się, że nasz układ mógł przeżyć. Ja go jeszcze umyję tutaj, żebyśmy mogli dokładniej odczytać, gdyby miał nam wybuchnąć przy podłączeniu nowego tranzystora, więc bardzo możliwe, że wymieniając tranzystor, no to wszystko ruszy. Ja tranzystor zaraz zobaczę jego parametry, coś dobiorę. Też myślałem w ogóle takie szkolenie, jak dobierać zamienniki elementów elektronicznych. Czy ktoś byłby zainteresowany takim szkoleniem? Czy wy coś naprawiacie, że wam taka wiedza by się przydała? Też napiszcie mi w komentarzu, już którymś z kolei. Czy takie właśnie szkolenie, jak dobierać po parametrach, jak porównywać datasheety elementów. No tranzystorów w sumie MOSFET głównie, nie? $160, ja to jeszcze pod taką lupeczką małą moją odczytam. Tak, 1608B PTCU, czyli 1608B to jest nasz driver. 1608B, może to, teraz fajnie widać. No i dobra, no to ja idę poszukać zamiennika, tranzystora. Jeszcze wylutuję sobie ten bezpiecznik. Wylutuję bezpiecznik i zobaczymy, czy będziemy uruchamiać. W sumie to dawno nie nagrywałem lutowania pod mikroskopem, bo to strasznie, w ogóle lutowanie strasznie mnie spowalnia przy montażu. A ostatnio nie mam czasu tyle na montaż, ale zobaczcie, taki protip jeszcze, jak już tyle dzisiaj info daję w skondensowanej wiedzy w tym filmie, to te nóżki są wygięte. Jak oni wsadzają element, to wyginają nóżki, zalutowują. To pomaga na wibrację, że ten element nam nie wypadnie, nie obluzuje się, no i też łatwiej to zamontować, tylko potem jest ciężej wylutować. Więc wylutowując coś takiego, wyrywając, często możemy uszkodzić pady. Ja to robię tak, że biorę sobie coś stalowego, czyli w tym przypadku taki mały wkrętaczek i będę podginał tą elektrodę. O, widzicie? Podginam ją do prostej. Ja też to kiedyś robiłem taką fajną szpatułką. Czekajcie. No, to jest taka szpatułka do otwierania telefonów. Z jednej strony jest taka ostrzejsza, z drugiej strony płaska. I tą płaską też właśnie czasami tu wpychałem i takim ruchem do telefonu to pokażę. Że jak wpycham ją pod dużym kątem, to potem ją podnoszę. Także tak, gdzie jesteśmy? Tu jesteśmy. Mogę sobie to w sumie odwrócić, żeby kątem sobie pomóc. Też wam pokażę. Lutujemy, to nam wchodzi, wpada i widzicie, o, podginam do pionu i o wiele łatwiej będzie mi teraz wylutować ten element. Albo mogę tak go spróbować, o, i wypadł, albo też rozlutownica pistoletowa, że można go, wiecie, tam próbować odsysać, nie? Szkoda, bo ta rozlutownica akurat nie ma tak tyle mocy. Wolałbym jakiegoś Denona albo Hako. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się kradnie, co popadnie, jak to mówią. Mój ojciec tak mówił, pozdrawiam. No, także mamy tutaj wylutowane i też w sumie sobie odessam od razu te pady na tranzystor. No już was nie będę zanudzał chyba. Chyba że lubicie oglądać, jak lutuję, ale te filmy, zawsze planuję film na 10-15 minut, a wychodzi na godzinę albo w ogóle jeszcze dłużej. A podobno YouTube nie lubi długich filmów.
Dlatego mam tak słabe zasięgi? Wy mi powiedzcie. Widzicie, ta rozlutownica jest za słaba na tak mocno chłodzone pola masowe. Dlatego ja sobie JBC podgrzeję, a to po prostu odsysam, nie? Trzeba sobie radzić. Dobra, widzimy się, jak znajdę jakiś MOSFET na zamiankę. A, jeszcze bardzo ważne. Ten MOSFET jest plastikowy, widzicie? A jeśli MOSFET jest metalowy, to najczęściej środkowa nóżka, jest połączona z plecami i to nam może zrobić zwarcie. Także to jest obudowa TO220 i AB. AB jest najczęściej oznaczeniem izolowanej obudowy plastikowej, nie? Czyli muszę znaleźć MOSFETA w plastikowej obudowie. Bo najczęściej właśnie na plecach jest potencjał masy dren, więc byśmy mieli zwarcie drenem, czyli 400 V byśmy do masy zwarli przy tranzystorem bez sensu. No, szkoda, że na plecach nie można mieć innej nóżki wyprowadzonej albo zamienić tych dwóch nóżek, no ale takie życie. Dobra, mam jakiś zamiennik. Ta 60p i to 6R to jest 60, czyli 600 V. Obydwa wytrzymują. Ten ma lepsze parametry. Nie mam takiego. No ten wytrzyma na testy. Damy go na testy, żeby zobaczyć. Widzicie, też jest izolowany. Pewnie by wytrzymał, ale pewnie tutaj ze względu na klasę sprzętu i ciągłe pracowanie dali bardzo MOSFETA o bardzo niskiej rezystancji załączenia. Ten też ma niską, ale wyższą niż ten, więc tak czy siak. Ja go montuję, bo nie ma czasu. Uruchamiamy to. No i jak to ruszy, to wtedy się zdecyduje, czy to zostaje tak jak jest, czy robimy coś bardziej. No ale nic, ja go tu wlutuję. Widzimy się za jakiś czas. Nagrywa się? Nagrywa. Dobra. Tu teraz tak. Wymieniłem bezpiecznik. Tu wam do telefonu pokażę. Na AliExpressie kupiłem sobie taki zestaw bezpieczników. Czy to są kalibrowane, dobre bezpieczniki? Nie wiem. Wy mi powiedzcie. Ale zalutowałem go od spodu. Tu na mikroskopie wam pokażę. Na długich nóżkach go zalutowałem. Tutaj jeszcze wam chciałem pokazać przypalenie laminatu. Widzicie, jest ślad pod bezpiecznikiem tym poprzednim. Jak on strzelił. Ten bezpiecznik jest takim plastikowym czymś. Tu ma takie dwa sloty powietrzne. Widzicie? Może go nawet wyjmę. Albo jakoś rozwalę. No i po prostu jak on się spalił, to tak trzasnął piorunem, że aż tutaj osmolił. Tu widzicie? Jest takie osmolone. W zależności jak światło pada. O. No widać chyba na laminacie, że z tej strony bardziej wyszły te dymy, a tutaj troszeczkę mniej taka poświata. Także zróbmy dygresję, już rozetnijmy ten bezpiecznik. Nie wiem, czy to było widać. Albo położę tak jak on. No coś takiego. Dwie nóżki wyprowadzenia, tutaj włókno szklane i drucik w tym włóknie szklanym jest i z tego drucika, jak on się stopił, zostały kuleczki, tak jak się cyna, jak się lutowie stopi. No to właśnie tak to jest. I to jest wszystko zamknięte, tak w tym nasunięte jest ta czapeczka na to, nie? O, widzicie? Też jest po spaleniu tutaj, po piorunie ślady. No, także po prostu, żeby on nie wybuchł, tutaj przez te sloty ciśnienie wyszło dołem i te ślady z tego gazu, spalania drucika są właśnie tu na laminacie. No dobra, ja tu nie przykręcałem na razie tego, tylko takim ściskiem stolarskim
sobie do radiatora na chwilę przyłożymy. Zobaczymy po prostu, czy to się włączy, czy będą napięcia, czy to się od razu spali, nie? No i tyle. Także przygotowuję się do uruchomienia. Dobra. Mam tutaj przewód przylutowany do naszej wtyczki. On tutaj nigdzie jakoś specjalnie nie idzie. Mam halogen w szeregu z jednym z przewodów zasilania. Ten halogen jest po prostu w szeregu, nie jest równolegle, tylko w szeregu. Jeśli prąd będzie za duży, no to zacznie się nam świecić żarnik. Gdyby było zwarcie, zamiast to wybuchnąć, no to nam się rozżarzy halogen i straty będą mniejsze, albo nawet może nic się nie spali. Także co? Okulary ochronne i uruchomienie testowe na 3, 2, 1. No i zasilacz ruszył. Ja słyszę, że działał. Brzęczy. 1,6 W. Pobiera sobie 2 W. Spoko. Niech to sobie teraz zgaśnie. On jeszcze pracuje. Podłączymy multimetr. Zobaczymy, jakie napięcia on produkuje. Plus 54 jest na tych końcówkach. A skąd wiem? Bo po prostu widzę oznaczenia. Tu jest plus 54 GND i plus 54 na plusie, a tu jest plus 12 i plus 12 GND. No dobra. Tak żebyście widzieli multimetr. Uwaga. Podłączam. 3, 2, 1. Jest 54, a jest 12. No, także zasilacz naprawiony. Ja muszę pomyśleć w takim razie, co tutaj, jak go naprawić, czy zostawić go na tym MOSFETie, czy zamówić nowy. No ale to już po prostu ruszy. Także film uważam za zamknięty. Tu chodziło nam głównie o sprawdzenie tego, czy to działa. Jeszcze wsadzę to do routera, żeby zaświecił kontrolki. Jak to ruszy, no to już wtedy będziemy mieli zamknięcie filmu. Także jeszcze sekunda. Widzimy się za moment. No dobra, trochę złożyłem tego switcha. Podłączamy go dalej przez halogen. Oczywiście okulary ochronne. No i co? 3, 2, 1. Wentylatory ruszyły. System miga. No więc domyślam się, że to ruszy, jak się jakieś tam już porty podłączy. No ale to wymaga części, których ja dzisiaj nie mam. Także naprawę uznaję za wykonaną. Jakbym to naprawił, by to się znowu zepsuło, to Wam napiszę w komentarzu najwyżej, ale według mnie to już będzie trybić. Także jeśli jesteście zainteresowani, przypominam, lista mailingowa, piszcie do mnie na maila jakieś pomysły na szkolenia, konsultacje, inne takie tematy. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć! Może śmieszny tu z ostro zgrabami działa jemu, cześć jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.